dobry wieczór, albo dzień dobry, albo co tam chcecie, bo kiedy to włączyliście, no to leci, prawda? Drodzy Państwo, Donald! No, nie będzie tutaj nic o polityce, mam już tego absolutnie dosyć. Będzie sytuacja, którą żyje cała Polska, ale to nie ja powiedziałam. Będzie oczywiście LGBTQ+ news i będzie oczywiście nowy element tego programu, na który absolutnie bardzo warto czekać i bardzo serdecznie zapraszam. To jest kanał Bawi TV, ja się nazywam Bawi, a program nazywa się Bawi TV Show. Przedstawiłam się 1000 razy, polub mnie w internecie. Czołówka! Prasówka, albo news popkulturowy, albo co sobie napisałam? Życie rodzinne? Drodzy Państwo, jak powiedział Kuba Wojewódzki w swoim ostatnim wywiadzie, tą sytuacją żyje cała Polska. Aktorka Agnieszka Kaczorowska, grająca całe życie 25 lat Bożenkę w Klanie, oraz Maciej Pela, polski tancerz, rozstali się, mam zapisane. Tym podobno żyje cała Polska. Chciałam dla Państwa sprawdzić, co ciekawego słychać w końcu w plotkarstwie. Chciałam do tego wrócić, chciałam Państwa rozbawić, a to taki dramat. No i tak próbuję znaleźć coś, przejrzeć, sprawić, żeby jakaś płynęła jednak informacja ze świata gwiazd. No i nie ma nic innego oprócz tej jednej przykrej dla pary ludzi sytuacji. Przygotowując się do tego materiału, byłam w domu rodzinnym i mój ojciec odkurza i pyta: o co tutaj kurwa chodzi, co to kogo gówno obchodzi? No i właśnie tak się zastanawiam, co to kogo kurwa gówno obchodzi? Nie no, spadłaś z fotela? To jest Bawi TV i producentami tego programu są różne osoby. Jest też osoba leżąca na podłodze. Sprawdziłam dla Państwa kolejność wydarzeń. Drodzy Państwo, Kaczorowska poszła do Wojewódzkiego, gdzie umówione było spotkanie na temat programu telewizyjnego, w którym pani pieści bakłażan. Bardzo powolne, otwartą, miękką dłonią, ruchy właściwie tak naprawdę na samym czubku. Po co się idzie do takiego programu? Ja uwielbiam się rozwijać. Okej. Ja uwielbiam podejmować się wyzwań, które są dla mnie ciekawe, ekscytujące, duże. No więc ona poszła do tego Wojewódzkiego i zamiast mówić o tym, jak występowała z bakłażanem w programie, tak opowiadała o tym, jak z bakłażanem tego pana już nie ma nic wspólnego. I była bardzo smutna i bardzo nie chciała mówić o tym, o czym właściwie mówiła cały czas. No to nie zostało nigdzie powiedziane. Jestem tutaj żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Więc tak, rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość Okej. i zupełnie nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów. Natomiast nie jest to pomocne, ponieważ ta cała sytuacja wymaga bardzo dużo spokoju, przede wszystkim ze względu na nasze dziewczynki, które są małe. Chociaż i tak na szczęście ten wywiad nie był aż tak mocno nacechowany tym plotkarstwem, ale potem właśnie plotki wszystkiego rodzaju, pudelki i inne rozpisywały się na ten temat szalenie. Skala informacji jest po prostu niesamowita. To oczywiście Skala tego procederu, plotkarstwa na temat jednej pary osób jest tak wielka, że zasłania mi twarz, bo powklejałam sobie wszystkie screenshoty artykułów, które czytałam, dlatego że absolutnie nie było w internecie nic innego. No i żeby w internecie i w telewizji i w naszych polskich życiach nie było jeszcze nic innego, nagle pan Pela idzie do Dzień Dobry TVN, puste studio, dziennikarka, fotele i on. Byliśmy umówieni z Agnieszką, że nie idziemy do mediów rozmawiać. Agnieszka zrobiła ten pierwszy krok i pojawiła się u Kuby Wojewódzkiego. Ja nie jestem w stanie udawać, że się nic nie stało, no bo się stało. Jaka była twoja wina? Byłem zbyt dostępny. Bardzo dużo zrobiłem dla rozwoju jej kariery. Kobiety atakowały mnie, że nie jestem męski, bo robię niemęskie obowiązki, tak? Chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód, bo tego też nie usłyszałem nigdy, nie? Nie chcę, żeby to wypłynęło do mediów, nie chcę, żeby było to powiedziane publicznie, ale tak prosto w oczy powiedzieć: zrobiłam to i to, przepraszam, cokolwiek, nie? I on w tym wywiadzie mówi, że oni mieli tego nie wywlekać publicznie, a ona poszła do telewizji, to więc on też poszedł do telewizji, a brzmi tak, jak powinien pójść do psychologa, do przyjaciela, do kogoś z rodziny,
Po co nam ten wywiad? W jakim celu? Zrobiliście Państwo parenting, sharenting, zrobiliście Państwo sobie życie w internecie, teraz mówicie o tym, że nie chcecie o tym rozmawiać w telewizji? Litości! Jaki to ma sens? No i na to wszystko jeszcze kobieta petarda, Smaszcz się wypowiada. Sprawdzam artykuł. Czytam dla Państwa za pudelkiem, bo co innego mi pozostało. Paulina Smaszcz zabiera głos w sprawie rozstania Peli i Kaczorowskiej. Brzydzę się kłamstwem, manipulacjami, oszukiwaniem. 3 kropek. Maciej Pela wystąpił w Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedział o bolesnym rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, raniąc przy tym teatralnie kilka łez. Widziałam, ale teatralnych łez nie. Pudelku, idź się ostrzyc, bo ci kłaczki weszły do oczka. Teraz w sprawie końca małżeństwa tancerza i aktorki zabrała głos Paulina Smaszcz, która o bolesnym rozstaniu ma wiele do powiedzenia. Dlaczego? Dowiedzmy się. Co ja tu czytam? Paulina Smaszcz zdecydowanie wie, co znaczy bolesne rozstanie. Kobieta petarda dość źle przyjęła. Dobra. No tak, racja. To jest kobieta, która nie zaakceptowała tego, że jej były mąż ma inną i chyba już byłą kobietę. I dlatego ma dużo do powiedzenia. Wykrzyczeć swoją krzywdę. Każdy ma prawo do bycia sobą, zaczęła. No a co dalej? Brzydzę się kłamstwem, manipulacjami, oszukiwaniem i brakiem lojalności, wyuczonymi pod publiczkę zdaniami tylko po to, żeby ogłupić ludzi, a kasa, żeby spływała. Co ona gada? Jeśli sprzedaje się swoje życie ludziom, żyje z lajków, wsparcia, reklam, sralis, mazgalis, kontynuowała. Smaszcz uzupełnia, że powinno się mieć odwagę, by przyznać się do winy, zdrady, kłamstw i oszustw. Tak? A pani się przyznała do tego, że wrzuciła do internetu jako swoje wnucze zdjęcie z reklamy z zagranicznej strony internetowej? Tak się pani brzydzi kłamstwem? Oszustwem? Wpieprzając nos w nie swoje sprawy? Litości! Co się dzieje w tym internecie? Ja chciałam mówić o czymś zabawnym, a się znowu wściekłam. Czy ja się zawsze muszę wściec na te plotkarstwa? Co to kogo obchodzi, że tam była zdrada? Niech oni to załatwią między sobą. I tak już za dużo na ten temat wiemy. Następny news, mam tego dość! Wiem, że bardzo lubicie i ja też najbardziej taki lubię, więc dla nas teraz wszystkich LGBTQ News. LGBTQ News? Nie wiem, napisałam tutaj, wyświetla się flaga, więc wszystko wiecie. Żeby nie szli nylony, wzięłam się natapirowałam, ale natapirowała mnie też troszeczkę emocjonalnie ta sytuacja, o której powiem. Zakaz projekcji filmu Queer na festiwalu w Turcji. Zakaz został wydany przez Urząd Gubernatora dzielnicy, na szczęście nie dowidzę, bo i tak bym to źle przeczytała, wyświetla się tutaj w Stambule, który uzasadnił swoją decyzję obawami o, tutaj cytacik, prowokacyjny charakter filmu i jego potencjalny wpływ na pokój publiczny. Czajcie, że w XXI wieku, w kraju, który chce wstąpić do Unii Europejskiej, ktoś z zarządców miasta, zamiast sprawdzać, czy chodniki są czyste, mówi, że film, w którym jest romans między 2 mężczyznami, może wzbudzać zamieszki. Istnieje ryzyko zbrodni popełnienia, ludobójstwa, płonących wieżowców. Cały Stambuł, historyczna stolica świata, może przestać istnieć, bo Daniel Craig zagrał geja. Film Luki Guadagnino, chyba, nie wiem, czy dobrze przeczytałam, oparty na powieści Williama Barotsa, też nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Na szczęście dużo nie dowidzę i na szczęście mogę sobie to tutaj wklejać. Opowiada historię geja, ekspaty żyjącego w Meksyku, granego przez Daniela Craiga. W rolę obiektu westchnień byłego Jamesa Bonda wciela się Drew Starkey. Według datapremiery.pl premiera kinowa filmu Queer zaplanowana jest na 27 listopada obecnego jeszcze roku. Oczywiście wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Poza tym można to pewnie zobaczyć na jakichś wielkich festiwalach. Chyba że na festiwalu w Turcji. Nie zobaczymy, ponieważ producent festiwalu, mający prawa do dystrybucji tego filmu na platformach i chyba do kin, nie pamiętam, postanowił, że nie będzie festiwalu, bo to był tak ważny element. No świetnie, gratulacje. Kancelujmy sztukę, kancelujmy ludzi, siedźmy sobie w norach, piwnicach i kazamatach. Mam nadzieję, że ta sytuacja pozwoli powiedzieć o tym filmie szerzej. Bardzo chciałabym, żeby był w szerokiej, fajnej dystrybucji, bo już widziałam śliczne kadry, cudowny zwiastun i czekam serdecznie na Daniela Craiga
po Jamesie Bondzie, w czymś zupełnie innym. Nie mogę się tego doczekać, więc mam nadzieję, że ta wstrętna chucpa zrobiła temu filmowi tylko świetną reklamę i dzięki temu będzie on na tyle kasowy, że już niebawem zobaczymy go sobie w naszych polskich kinach. Pewnie będą protesty. Następny news! Jakaś czołówka za nami, a przed państwem Matylda. Dzień dobry, witam. Dzień Jak dobry. na TikToku? Dobrze. Jak się nazywasz na TikToku? Super, no witam cię w Baby TV Show, już wiesz jak jest. Słuchajcie, napisałam tutaj i link oczywiście w opisie filmu. Tylda sukcesywnie próbuje uratować bawońską szkołę make-upu i zmienić ją na taką, z której nie będziemy się już śmiać. No, wyszło mi to dzisiaj średnio. Efekty na TikToku, nie efekty. Efekty na moim ryju, na szczęście prześwietlone. Nie no, jest pięknie, no kurczę, ale nie zdradzajmy za wiele na TikToku. Wszystko będzie na TikToku. Zajmujesz się wizażem, makijażem? Jesteś Zgadza się. wizażystką, makijażystką? Jestem wizerzystką samoukiem. Naprawdę? Tak. Jezus, ja myślałam, że nie. To samemu się można czegoś takiego nauczyć? No. I jest to dla mnie nadzieja. Kawałek szyi pokaż. Tak, wiesz co, bo ja jestem fryzjerką samoukiem. A mi to idzie tu, Boże! Jak mi to idzie! Kochana Dzidziu, chciałabym zapytać cię, co sądzisz o portalu Papilot? Znasz, kojarzysz, kochasz, uwielbiasz? Coś kojarzę, ale czy uwielbiam? No to zaraz się okaże, zobaczymy. czy uwielbiasz. Mam tutaj parę makijażowych trików, których nie widziałam nawet ja, ponieważ jest to przegląd makijaży na najbliższy sezon wraz z Matyldą. No też ty tak robisz jak ja? No, Super. to widzisz, ta siła Ej, ale sugestii chyba, Ładnie że ci to, pasuje ci to bardzo. Dziękuję. Zobaczysz na YouTubie. Dziękuję. Proszę bardzo, pierwszy Zobaczmy. to modny makijaż na jesień. Cudowne makijaże w stylu Diora. Co to jest? Mocza? Jak to się czyta? Mocha Makeup. Mocha. Splendid Silver Look. To przeboje sezonu? Zobaczmy, co No. mają nam do zaproponowania. No jest pani z tego, pani z Gambitu Królowej i z innych filmów. Aktorka. Aktorka i pokruszone jakieś produkty. Czy ty już rozpoznajesz, co to są za produkty? Jakieś cienie? Okej. Ale patrz, tu jest szaro oko. Dior i taki srebrzysty look na oku. No to jest coś ciekawego, takiego... Kojarzy mi się z zimą, takie odcienie chłodne. Ale czemu nie skorzystamy z pomarańczowo-brązowego jesieniarstwa? Ja wiem, że to jest wszystko pumpkin colors, ale no, ja jestem na nie, a ty? Szczerze, ja wolę ciepłe makijaże. Dziękuję, skroluję. No dobrze. Czy tam coś jest zaskakującego? Nie. Jaki makijaż jest obecnie modny? Wybierz wersję idealną dla siebie. Chcesz wybrać, czy chcesz nam powiedzieć? Jaki teraz jest modny makijaż? Jest coś takiego w ogóle? Powiem ci szczerze, teraz wszystko jest modne. No bo mamy różne generacje, od Z do boomers dalej. Takie leftovers of Brad Summer. Bardzo dużo eyelinera takiego jak ja używam, czyli Mocny make-up, Mocny. dużo glitteru. Mam wrażenie Euphoria style. jest. I starsza pani, że niby katoliczka. Zobaczmy, co oni tutaj proponują. Makijaż typu soft glam. Briefuj szybko, co to? Soft glam, No, no czyli taki... to co było przed chwilą. no właśnie taki... To co od Diora było. Dobra, No. patrz jak ja się znam, jak ty mnie uczysz. No taki trochę glam, ale taki delikatny. No, Dużo wizerzystek robi takie upiększające makijaże, że troszkę mocniejsze rzęsy, troszkę delikatniejsza kreska niż kiedyś była modna. to może lepiej, że ja to tak miałam. Nie, czemu nie? To jestem bardzo modna, nie? I w ogóle. Tobie to pasuje, to u ciebie to wyraża twój temperament, to jakby nie widzę innej opcji. Nie dość, że pięknie maluje, to jeszcze pięknie mówi. Kolorowa maskara i kolorowe kreski, tak czy nie? Ja to lubiłam już kilka lat temu. No właśnie. Więc to nie jest żadna nowość, żadna rewelacja. Ale dla mnie to jest nawet już anti-win. Tak? No, wyraziste usta na pierwszym planie. No, jakby się wstrzeliłyśmy w trendy. Podoba Nie mi się. mam pytań, nie Fajnie. mam pytań. To jest w ogóle bardzo fajne, bardzo polskie. Jeśli się z kimś zgadzamy, to mówimy, że ma rację, nie? Jakby nie zastanawiasz się, czy to, co tobie nie podchodzi, to jest naprawdę prawda, racja. Nie. Ja mam tak samo. No
widzisz, dobrze gada. Jesienią kobiety zwariują na punkcie tego makijażu. Jest śliczny. Zobaczmy. No proszę bardzo, na głównym są piegi i pani w kolorze, Złota? no, To tyle. zjawiskowy makijaż w stylu retro. Zobaczmy. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. Okej, zwykła kreska i pieprzyk a la Marilyn Monroe. Brew w ogóle nie jest retro. Taka rozczesywana na gęsto brew na pióro to jest przecież Gen Z. I retro to jest tutaj po prostu estetyka braku. Jest mało, jest głodnie. To jest Retro to jest tło, sukienka i muzyka w filmie. śliczny makijaż, ale wątpię, żebyście na temat niego oszalały, ponieważ to jest taki, jak musicie nagle wyjść do sklepu i sobie pieprzniecie boczną kreskę i coś tutaj na kości policzkowe. Mam rację? No coś w ten deseń. Ale mi się to podoba z drugiej strony, jakby to miał być trend, bo ja bardzo lubię no make-up i uwielbiam ostatnio gwiazdy na czerwonym dywanie, tylko w kremie do nawilżenia. Kojarzysz w ogóle Pamela Anderson? A o kim ja mówię? No. Drogie dzicie, życzymy wam, żeby trendy nie zepsuły tego, co lubicie najbardziej, żeby wasza buzia nie musiała być wiecznie pomalowana i byście były z niej dumne jak Pamela i nie wyglądały jak ja, wyglądały jak Little Tilda. A, przesadzasz, przesadzasz. Tak? Ty też pięknie wyglądasz. Okej, dziękuję, ale lepiej oglądać osoby tak jak ty pomalowane niż jak ja. To było Bawi TV Show. Z tym się zgodzę. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Piszcie komentarze, dajcie suby, lajki. Możecie zapłacić na Patronite, żebym tutaj była częściej. Tak, założyłam sobie, a co? Nikt nie płaci. Reklamodawców tego też programu żadnego nie było, więc no... Pomocy! Wyświetlenia, komentarze, udostępnienia. I widzimy się na TikToku. Pa! Zapłaćcie nam!